Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnej prezentacji urządzenia łączności radiowej. Ważna informacja na sam początek. Widoczne tutaj urządzenie, które jeszcze jest zapakowane. Są to radiotelefony dla wszystkich. Są to urządzenia, które nie wymagają pozwolenia na ich użytkowanie, także każdy, czy to firma, czy prywatna osoba, kto potrzebuje łączności dwukierunkowej, radiotelefonicznej, może sobie takie urządzenie kupić i bez problemu, bez narażania się na jakiekolwiek konsekwencje może go używać. Urządzenie zostało przekazane do mnie do celów testowych przez firmę Radiodity, znaną w świecie radiowym. W opisie filmu znajdziecie link do miejsca, gdzie to urządzenie można zanabyć. W tym materiale będę chciał przedstawić szybki unboxing i przegląd urządzenia, informacje na temat oprogramowania, bo to jest urządzenie, które trzeba programować. Nie ustawia się tutaj z klawiatury i z przycisków. Dla jednych to dobrze, dla drugich źle, ale o tym na koniec. Zajrzymy do środka, także ciekawostka. Pokażę, jak to urządzenie jest zbudowane, co ma w środku. Dokonam pomiarów zarówno elektrycznych, jak i radiowych. I na końcu będzie podsumowanie, gdzie wszystkie rzeczy, jakie tutaj w ramach testów zrobiłem, również w testach łączności, jakie są ich wyniki i jak się sprawuje to urządzenie, w tym podsumowaniu usłyszycie. A teraz bierzemy się szybko za rozpakowanie i zobaczymy, co w środku w paczce mamy. Ja na razie wszystko po prostu wyrzucę, że tak powiem brzydko. No, i mamy tutaj cały zestaw. Powyciągamy z torebek. I już widzicie, co mamy w komplecie. No, mamy w komplecie dwa urządzenia, dwa radiotelefony. Lekkie dosyć. Oprócz tego dwa przyczepiane do radia, tutaj przy antenie taśmy, smycze tak zwane, możemy sobie zawiesić na szyję lub przypiąć do paska, gdzie nam wygodnie. Dwa kable do ładowania do każdego radiotelefonu. Ładujemy poprzez normalne USB. Radio ma złącze USB-C, więc każdy inny kabelek USB-C też będzie pasował. Dwie baterie, które za chwilkę będziemy musieli włożyć. No i instrukcja obsługi, do której na chwilę później zajrzę. Widzimy języki. No polskiego nie ma, co niestety jeszcze jest standardem, że naszego języka tutaj w tych instrukcjach nie ma. Radia mają taki koszyczek, który przyczepiamy sobie do paska i możemy to radio w tym pasku trzymać. Możemy sobie odpiąć razem z koszyczkiem, możemy wypiąć z koszyczka, także to już jak nam wygodnie. Jak nosimy na smyczy, nie musimy tego koszyczka zakładać. I zaglądamy tutaj pod pokrywkę. Wkładamy szybciutko baterię. Właściwie akumulator. Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh, 3,7 V. Ale o tym to już na koniec opowiem w podsumowaniu. Szybciutko składamy. Tutaj mi się nie udało, więc jeszcze raz. Za szybko to robię. Ale chcę Wam jak najwięcej pokazać. I włączam urządzenia. No jak słyszeliście, prompt głosowy jest, to już jest standardem. Co ma urządzenie? Przyciski PTT standardowo, dwa przyciski plus minus, służące do zmiany kanałów, ale też mogą mieć dodatkowe funkcje takie jak otwarcie blokady, wysłanie sygnału SOS w zależności co ustawimy w oprogramowaniu. Pokrętło głośności, wskaźnik nadawania na czerwono, odbioru na zielono, ładowanie na pomarańczowo. Antena zabudowana, antena musi być zabudowana, bo w tym momencie jest to urządzenie dla wszystkich bez pozwolenia i takie są wymagania. Złącze standardowe na akcesoria, mikrofon, głośnik i port ładowania USB oraz dwa boczne styki. Możemy sobie dokupić podstawkę do ładowania tego radiotelefonu w podstawce, co może być w pewnych zastosowaniach wygodne. W komplecie tego nie ma, to jest jako opcjonalna rzecz. W tej chwili radia mamy włączone, nic się nie świeci, zobaczymy. Czerwone, zielone, czerwone, zielone. Się zapaliły, były ściszone. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No dosyć ładnie, donośnie to słychać, także tutaj całkiem dźwięk już jak na pierwsze wrażenie jest dobry. Z testów zrobię test łączności w terenie. Informacje o nim będą też w podsumowaniu. A teraz po tej króciutkiej prezentacji samych urządzeń przejdziemy do
oprogramowania, żeby pokazać Wam, jakie są możliwości, co możemy ustawić w tym oprogramowaniu, jakie możliwości ono nam daje. Korzystam z oprogramowania firmowego, żadnych hirpów innych, jako że to ma być radiotelefon dla każdego, więc osoba bez większej znajomości też powinna móc spokojnie sobie takie urządzenie zaprogramować. Do programowania potrzebny jest oczywiście kabel. Koszt takiego kabla jest rzędu 20 zł, podłączany jest poprzez USB. Także ja idę, podłączę urządzenie do oprogramowania i zaraz zobaczycie, co tam jest możliwe. I widzicie już ekran oprogramowania. Oprogramowanie do ściągnięcia ze strony Baofenga. Mamy podstawowe funkcje, czyli plik, zapisz, otwórz, zapisz jako, oprogramowanie, czyli odczyt i zapis do radiotelefonu, ustawienia. Tutaj głównie ustawiamy port komunikacyjny, czyli ten, który został przydzielony dla kabla. U mnie chyba jest to COM14. I szybciutko spróbuję kliknąć read. Radio mam włączone. Start. No jak widać, sukces. Wszystko się odczytało. I mamy bardzo prosty interfejs, w którym widzimy 16 kanałów, czyli tyle, ile to urządzenie ma z zakresu PMR. Ponieważ jest to urządzenie dla wszystkich, to tak jakby jaka to jest częstotliwość, jak kogoś interesuje, no to widzi tutaj, natomiast dla użytkownika, który chce mieć łączność, nie jest istotna częstotliwość. Te radia ma wpisane je na stałe, więc tutaj żadnych problemów nie będzie, nie można jej zmienić, także nie pójdziecie poza pasmo, nie złamiecie prawa korzystając z tego urządzenia. Oprócz tego, co jest ważne dla użytkownika, czyli ustawianie kodów CTCSS i DCS, czyli takiej blokady, żeby iluś użytkowników na jednym kanale między sobą się po prostu nie słyszała, abyśmy nie słyszeli transmisji. Jeżeli mamy off, słyszymy wszystko, co jest na kanale i tu możemy wybrać standardowe wszystkie kody DCS i kody CTCSS, zarówno dla odbiornika, jak i dla nadajnika. Moc, duża, mała, to później w podsumowaniu Wam powiem, jak sprawdzę, co to oznacza. Tryb szeroki, wąski. Jest to taka pozostałość ze starych systemów. Tutaj używamy praktycznie tryb wąski, czy dodajemy do listy skanowania, bo to urządzenie ma skaner, także możemy spokojnie skanować. Busy lock, czyli blokada nadawania na zajętym kanale, to już jak chcemy. I jump code, nie wiem do końca co to jest, nie znalazłem jeszcze opisu, jeżeli znajdę w podsumowaniu Wam powiem. I parametry, które tutaj ustawiamy. Password, no nas to w tej chwili zupełnie nie interesuje. SQL, poziom blokady szumów, mówiący o tym, przy jak mocnym sygnale otworzy nam się blokada szumów w tym radiu, czyli zacznie odbierać. Przeważnie chcemy mieć jak największy zasięg, czyli SQL na 1. W środowiskach o dużym poziomie zaszumienia i zakłóceń czasami warto to ustawić wyżej. TOT, tak zwany timeout timer, czyli czas, po którym wyłączy nam nadawanie. I możemy go sobie tutaj, jak widzicie, ustawić aż do 600 sekund, czyli do 10 minut. Sidekey i co ma robić klawisz boczny z minusem. Możemy ustawić skanowanie i po to było to ustawianie, czy na liście ma być, czy nie. Local alarm i remote alarm. Local alarm oznacza, że po przytrzymaniu tego przycisku przez 2 sekundy radio zacznie głośno hałasować, a remote alarm oznacza, że oprócz hałasu na zewnątrz będzie ten sam hałas, czyli dźwięk alarmowy nadawało poprzez radio na ustawionym kanale. No i język zgłoszenia, czyli angielski i battery safe, czy oszczędzamy baterię. No warto włączyć. Przy oszczędzaniu baterii wiadomo, chwilę radio chodzi, chwilę nie chodzi, więc pewne szybkie transmisje może nam uciąć. Musi chwileczkę ta transmisja trwać, żeby tam to otworzyło, ale za to zyskujemy bardzo dużą poprawę czasu pracy tego radia. No i beep, czyli mamy sygnalizację, czy prompty będą zgłaszane. Jest dodatkowo Vox, czyli system, gdzie sterowanie nadajnikiem odbywa się nie poprzez przyciśnięcie guzika, a dźwięk, poziom dźwięku i tutaj ustawiamy, możemy to włączyć i tutaj ustawiamy parametry wzmocnienia tego systemu i opóźnienia, jak długo ma być cisza, żeby nadajnik się wyłączył. Sposób włączenia tego Vox jest przez kombinację przyciśnięć klawiszy, o tym później powiem. Więc tak wygląda tutaj oprogramowanie. Myślę, że większość osób to tutaj bez problemu zrozumie, o co chodzi. Nie możemy nic źle ustawić, najwyżej się nie dogadamy między dwoma radiami, ale niczego nie zepsujemy. Tak wygląda całość, jeżeli chodzi o oprogramowanie. No i oczywiście guzik write, czyli zapisujemy do radiotelefonu
i mamy pełen sukces. Możemy sobie różne konfiguracje zapisać i na przykład jedne ustawienia szczytywać, kiedy potrzebujemy w danej sytuacji, drugie w innej. Jak również możemy z tymi ustawieniami widocznymi na ekranie zaprogramować kilkanaście, kilkadziesiąt radiotelefonów naraz. Po prostu przełączamy kabelek i dajemy w write i w tym momencie kolejne urządzenie jest programowane. Tutaj nie ma tak jakby zależności, co jest podpięte. Program tego nie sprawdza i bardzo dobrze, bo umożliwia, że tak powiem, hurtowe programowanie wszystkiego. To tyle, jeżeli chodzi o programowanie. Teraz kolejna część. Będę rozbierał jeden z takich radiotelefonów, zobaczycie, co jest w środku i tym samym będę go przygotowywał do pomiarów radiowych. I przed nami znowu egzemplarz, który będę w tej chwili demontował. Przy okazji on będzie służył do testów pomiarowych. Muszę go rozebrać, bo jako że tutaj nie mamy anteny, więc nie jestem w stanie niczego zmierzyć. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś wewnątrz podłączyć odpowiednie elementy z okablowania, aby zajrzeć do parametrów tego urządzenia. A na razie tutaj próbujemy go delikatnie na kawałki rozłożyć. Śrubki torksy, więc muszę odpowiedni śrubokręt do tego celu tutaj wziąć. Mam nadzieję, że rozmiar trafiłem dobry. Tak. Radio nie chciało się otworzyć, a okazało się, że oprócz tych śrubek, które już widzieliście, odkręciłem, ma jeszcze jedną ukrytą pod naklejką. Jest to pewnie swego rodzaju zabezpieczenie i w tym momencie, jeżeli odkleimy naklejkę, będzie wiadomo, że to radio było grzebane, czyli niejako plomba. Ponieważ dostałem dodatkowy egzemplarz, spokojnie mogę go rozebrać. No i jak widzicie, udało się to bez problemu. Widzicie podstawowe elementy. Zapewne tu jest część radiowa. Tutaj jest głośniczek, tutaj schowana antena, ale ja zaraz to wszystko wyjmę, żeby pokazać całość. No i po pewnych trudnościach płytkę udało się wyjąć. No, trzeba było tutaj odlutować oczywiście kable od głośnika i od tych bocznych złącz do ładowarki. No i mamy z tej strony, co już widzieliście, tu oczywiście jest właśnie ta antena, która jest na stałe. Płytka przycisków plus minus i PTT. No i z drugiej strony właściwie nie ma nic. To prawdopodobnie jest wzmacniacz małej częstotliwości, mikrofon. Także wszystko mieści się pod tą tutaj zapewne płytką, czyli taki typowy SDR, można powiedzieć, który w tych radiach jest stosowany. Także konstrukcja, jak widzicie, prosta, zepsuć się prawie nie ma co, można spokojnie używać, a ja tutaj po prostu podepnę się kablem ze złączem do tych pinów, odlutuję antenę i między masę a te złącze podepnę przewód z gniazdkiem i ten przewód pójdzie do testów, do testera i tam będę sprawdzał, jakie parametry ma to urządzenie. I widzicie teraz już zmontowany zestaw pomiarowy. Dla tych, co oglądają moje filmy, jest to znana konfiguracja. Musiałem podpiąć na kabelku tutaj radiotelefon do przyrządu dalej, musiałem go przylutować, no odpowiednio podpiąć zasilanie, wszystko inne, płytka leży i w tej chwili szybko pierwszy test, to jest moc, tak mam ustawione, ciężko to operować jest, w tej chwili jest mała moc i widzicie 0,7 W i duża moc, tu muszę zmienić kanał, bo się nie da zmienić mocy, tak zaprogramowałem, że na drugim kanale jest duża moc i teraz duża moc 1,3 W. I teraz od razu pewnie ci, co znają się, zaraz powiedzą, że urządzenie się nie nadaje do pracy, bo ma za dużą moc. Radia PMR mają mieć pół wata, czyli 500 mW maksymalnie. Tak, tylko trzeba do końca przejrzeć przepisy, jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, że pół wata mocy to jakie radio może mieć. Moc ERP, czyli moc tak zwana Effective Radiated Power, czyli efektywna moc wypromieniowana, a nie moc nadajnika. Na moc ERP składają się, że tak powiem, wzmocnienia i tłumienia całego toru, czyli to, co wychodzi z nadajnika, jak tu byłyby kable, inne rzeczy i dodatkowo antena. W tym wypadku mamy taką antenę malutką helikalną, co widzieliście wcześniej i jej zysk jest ujemny, rzędu minus 4, 5, a może i nawet gorszy. I w tym momencie, jeżeli sobie to ktoś przeliczy, ja nie będę zanudzał takimi rzeczami,
ta moc ERP bez problemu tutaj nawet przy dużej mocy nie przekracza 500 mW ERP założonych dla takich urządzeń. Także można to spokojnie używać nawet z dużą mocą. I teraz szybciutko przejdę do testów odbiornika. I mamy układ do pomiaru czułości w tej chwili. Niestety troszeczkę ta konfiguracja, otwarcie, połączenie kabelkami powoduje, że jak pewnie słyszycie, troszeczkę ten dźwięk nie jest taki jak trzeba. Pojawiają się zakłócenia. Jak położę tutaj na tą część rękę, to troszeczkę to się poprawia. No ale spróbujmy tutaj w tym układzie zmierzyć czułość. 0,37. I drugi pomiar 0,31. Także każda konfiguracja, być może jakbym tu gniazdko przypiął od razu, byłoby lepiej. Tu chodziło informacyjnie. Także te pomiary pokazują, że parametry urządzenie trzyma. 0,31 mikrowolta i myślę, że troszeczkę lepsza nawet ta czułość, jeżeli chodzi o 12 dB SINAT. Jest to bezproblemowe dla takiego urządzenia. Mocy widzieliście. I teraz po zakończeniu tych pomiarów przechodzę do części najważniejszej, czyli podsumowanie, wyniki. Przy okazji tutaj pomiarów, jako że to jest podłączone do zasilacza, pomierzyłem też prądy jeszcze i wszystko w podsumowaniu opinii i takiej, że tak powiem, tutaj mojej ogólnych uwagach, wadach i zaletach za chwilę opowiem. Ale wszystkie testy, pomiary, wszystko zostało zrobione. Część widzieliście, o części opowiem. Teraz na początek jedna rzecz, o której wcześniej wspomniałem, czyli Vox, czyli aktywowanie mikrofonu poprzez mówienie do niego bez naciskania przycisku. I tu jest podane w instrukcji, ja Wam tu przeczytam, że na kanale 5 wcisnąć PTT i kanał do góry i włączyć radio. No więc zrobimy tą próbę. Kanał 5, wyłączamy, PTT przycisk w górę. Vox on. Welcome. 5. No i jak słyszeliście albo nie, powiedział Vox on, czyli Vox się włączył. Włączymy drugie radio. Welcome. 2. Raz, dwa, trzy. A, tu jest inny kanał. 1, 2, 3, 4, 5. I ja teraz mu... No i widzicie, że tu się włącza nadawanie, jak ja tam mówię do radia. I jak jest cisza, to się wyłącza. Także nie potrzeba wtedy niczego naciskać. Raz, dwa, trzy. A jak będę krzyczał, raz, dwa, trzy, też widzicie, że włączyło się nadawanie. Ale tu trzeba by mocniejszą czułość. Przepraszam, pewnie troszkę zgłupiało w mikrofonie. Także funkcja Vox bardzo ładnie działa, więc tutaj nie ma problemu. Możecie też z tej funkcji używać. Same radia przyjemne, łatwo się noszą, nie są zbyt ciężkie, także spokojnie można tutaj ze sobą zabierać na różne wyprawy. Oczywiście niektórzy powiedzą, że są może i mniejsze radia, ale tutaj to już kwestia gustu. Do wykorzystania przez wszystkich, czyli zarówno przez zwykłych hobbystów, kogoś, kto potrzebuje mieć łączność w domu, na przykład przy jakichś pracach na wyprawy, do lasu, gdziekolwiek. Tak samo dla pracowników czy zastosowań biznesowych te radia się bez problemu nadają. Co więcej, w zastosowaniach takich, nazwijmy to profesjonalnych, czyli firmowych, fakt, że nie możemy tutaj nic zmienić, a wszystko jest ustawiane programowo, jest na korzyść, bo zniechęca tutaj niektórych do kombinowania, przestawiania, a potem okazuje się, że nie mają łączności, bo wszystko poprzestawiał. Tutaj tego nie zrobimy, także to jest dla zwykłych użytkowników, którzy nie chcą kombinować, chcą po prostu mieć łączność. Są oczywiście radia, w których można sobie te wszystkie rzeczy ustawić, także takie, jeżeli ktoś potrzebuje sobie zmieniać te parametry z różnych powodów, to wtedy inny typ urządzenia, natomiast te mają zapewnić łączność. Jest 16 kanałów, czyli można sobie różne tutaj parametry ustawić. Można też ustawić te kanały, które ogólnie są uważane za jakieś alarmowe, czy preperskie, czy inne, także te można sobie też na stałe tutaj ustawić. I taki komplecik 2 radyjek można ze sobą zabrać wszędzie. Tutaj nie ma żadnego problemu. Oprogramowanie widzieliście, jest proste, dostępne. Kwestia tylko kabelka, więc można sobie to ustawić. W trybie firmowym, jak przychodzą nowe urządzenia, nie mają tej blokady kodowej, więc wszystkie sygnały, wszystkie byśmy tutaj słyszeli, wszystkich użytkowników, więc i tak trzeba to wstępnie sobie zaprogramować, żeby to ładnie chodziło. Zasięg. To jest takie pytanie, już miałem film na temat zasięgu, co to jest. Trudno to określić, zależy od warunków. W przypadku takich urządzeń po prostu poszedłem na ulicę,
tutaj i robiliśmy próby łączności w terenie takim lekko zabudowanym, zabudowa niska do 10-15 metrów, zadrzewione trochę, także różne tego typu przeszkody i do około 2 km łączność udało się uzyskać, co jest wynikiem w takim tutaj terenie normalnym, bo żadne inne urządzenie, jakie bym miał, więcej tej łączności nie zapewni. Po prostu ta fala dalej nie pójdzie. W otwartej przestrzeni jedno radio wyżej, drugie niżej. Możemy nawet czasami na kilka czy kilkanaście kilometrów się porozumieć. Tak rozchodzą się fale radiowe. Jeżeli chodzi o parametry typu moc, czułość, to widzieliście pomiary. Wytłumaczyłem tam wszystko co i jak. Nie odbiegają one od normy. Dla takich urządzeń spokojnie można je używać. Przypominam, urządzenia dla wszystkich, bez zezwolenia. Każdy może coś takiego posiadać. Może go używać zarówno w Polsce, w większości, jeżeli nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w paru pewnie innych, ale to już musielibyście sobie bezpośrednio sami sprawdzić, w jakich krajach takie urządzenie można używać. Z pomiarów dodatkowych zmierzyłem to dla takich osób technicznych prąd pobierany 46 mA w stanie nasłuchu, 60 od 60 w górę w zależności od głośności, kiedy pracuje tutaj odbiór. W przypadku włączenia trybu oszczędzania w momencie wyłączenia tak jakby tego odbiornika jest pobór 2 mA, także bardzo niewielki. Podczas nadawania 0,4 i 0,6 A przy dużej i małej mocy. Także przeliczając mniej więcej samego nasłuchu to będzie 80 godzin. Pełnej pracy nadajnika bez żadnej przerwy 2 godziny, czyli możecie sobie policzyć ile będziecie nadawać, ile słuchać. Jeden dzień to bez problemu, jeżeli nie nadajecie bez przerwy, to jeden dzień spokojnie takie urządzenie Wam będzie chodziło, a przy sytuacjach, kiedy naprawdę niewiele nadajecie, a głównie słuchacie i ma Wam zapewnić taką tutaj dozę bezpieczeństwa komunikacyjnego, no to 2 dni spokojnie, myślę, że i więcej takie urządzenie używacie. Mówię oczywiście o całej dobie, 24 godzinach, bo jeżeli to będzie 8 godzin, no to teoretycznie przy 8 godzinach to cały tydzień przez dzień można takie radio używać. Oczywiście w pełni naładowanych bateriach. Więc tutaj naprawdę te parametry są bardzo dobre. Wiele innych urządzeń oferuje dosyć krótkie te czasy pracy. Jakie mankamenty? No specjalnie, no to tu już jest kwestia, co kto lubi, rozmiary, inne rzeczy, to już o takich rzeczach nie będę się wypowiadał. Jedyne, co może z czasem tutaj ulec uszkodzeniu, to klapki. No bo jeżeli będziemy ładować tym przewodem, to musimy je co chwilę otwierać, zamykać i jak wiemy, taki element tutaj się uszkodzi. Oczywiście możemy ładować to radio w podstawce, ale wtedy znowuż musimy wyjąć z tej oprawki, no ale to też nie jest wielki problem. Wtedy nie musimy mieć tutaj tego złącza USB podpinanego. A jak mamy w tym, no to tutaj się nie da. Może lepiej byłoby wymyśleć jakąś taką oprawkę, która pasuje do całości. Z tym, no to taka już ciekawostka, może komuś to by bardziej się przydało. Co mnie by się przydało i dla użytkowników takich właśnie zwykłych, nieobeznanych z radiami, ponieważ radio nie ma żadnego wyświetlacza tutaj, jak wiemy, ma tylko 7, 8, informację głosową, jak i kanał po angielsku albo po chińsku, no to już też inny temat. 8. Dobrze by było może właśnie też jakąś kombinacją tych klawiszy, tak jak tutaj. Ja nie znalazłem przynajmniej tego w tej chwili, tu nigdzie w opisach, w instrukcji, może to jest, ale ja o tym nie wiem, a jeżeli nie ma, to dobrze byłoby coś takiego w programowaniu zrobić, że jeżeli włączymy radio z tym, to na przykład blokują się klawisze i nie możemy zmienić kanału. Ewentualnie blokowanie przez, tak jak mamy tutaj, Welcome. 8. przytrzymanie, otwiera się blokada, no to może można byłoby zaprogramować, wybrać sobie w programie blokowanie klawiszy, tak samo jak tutaj mamy ten alarm, o którym wspominałem. Może to funkcjonować jako skaner, ten guzik, jak zaprogramujemy, a jak ktoś nie używa ani skanera, ani sygnału alarmowego, to na przykład dodatkowo ten guzik zrobić, że blokowałby klawisze. To taka uwaga programowa dla producentów. Także ja na zakończenie gorąco polecam takie urządzenia. Nie kupujcie żadnych innych, które wymagają pozwolenia, bo wtedy ustawiacie nie wiadomo co, pracujecie, zakłócacie innym. Codziennie to widzę i te problemy jakie są. Także no jest to trochę nieładnie, niezgodnie z prawem, a można coś mieć takiego i taką samą praktycznie łączność sobie zapewnić. Urządzenie jest wygodne, małe, tanie, to jest najważniejsze, bo cena takiego kompletu jest naprawdę niewielka jak za takie dwa urządzenia. Przy takiej cenie już więcej oszczędności nie trzeba robić, a macie w pełni sprawne urządzenie i to, co zaznaczam od początku i jak również w innych filmach,
legalne w paśmie, w którym wolno Wam pracować. Każdemu, bez wyjątków, nie ma tu żadnych ograniczeń. Na takich urządzeniach każdy, kto sobie je weźmie, może pracować, nadawać, odbierać, mieć łączność między sobą, między innymi użytkownikami. Są testy łączności robione w pasmach PMR w parę weekendów i w parę dni w miesiącu. Także tam tych użytkowników też już jest sporo i można nawet w jakieś, nazwijmy to, sieci się połączyć. To dla tych, co by chcieli sobie też porozmawiać legalnie, bez pozwoleń na takich właśnie urządzeniach. Także gorąco polecam. Jednocześnie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania również moich innych filmów, jakie mam na kanale. Do zobaczenia.